Do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Halo baza, tu Ultradziku, a wy trafiliście właśnie na najprawdopodobniej najlepszy po tej stronie Księżyca podcast tematyczny Luźni w kroku, w którym odkrywamy przed wami nowe biegowe horyzonty i pokazujemy, że bieganie to istny kosmos, a my biegacze jesteśmy trochę z innej planety. Dzisiejszą podróż po galaktyce zwanej Mocna Głowa, czyli co piszczy w Ultrasie, zabiera nas biegowa kosmitka Ewelina. Cześć. Cześć. Piąteczka. Jest ona niezwykle utalentowaną ultraską z wieloma tytułami, która rywalizuje na najwyższym krajowym poziomie. Jej ulubiony dystans, jak wiemy, to przysłowiowa 100, a przewyższeń szuka nawet na startach asfaltowych. Z sukcesami startuje w biegach ultra, można tu wspomnieć chociażby brązowy medal na Mistrzostwach Polski Masters na 100 km na festiwalu biegowym w Piwnicznej Zdroju, gdzie nawet udało mi się odebrać za nią medal, taki mnie zaszczyt kopnął. Ukończenie Iron Runa, czyli to był taki morderczy cykl 9 biegów w 3 dni, który też doskonale wspominasz i kończyła się jakby na szczycie tabeli. Ja też ukończyłem, przeżyłem i nawet mnie nie zdyskwalifikowali, także też to jest mój mały sukces. Możemy tu jeszcze wspomnieć o drugim miejscu w Salamandra Ultra Trail na 50 km, 6. miejsce w Rzeźniku sławetnym, gdzie ja się przygotowałem nawet ładnie tutaj na sobie rzeźnika noszę. Kilka pierwszych miejsc w półmaratonach, różnych płaskich, dziwnych, także tu można by długo wymieniać sukcesy Eweliny. Także jak słyszycie, to nie ultra daje wycisk, to ona daje łomot biegom ultra, ja bym to tak podsumował. I dlatego też dzisiaj porozmawiamy sobie z nią o tym, jak poradzić sobie mentalnie z dystansem, bólem i motywacją na biegach długodystansowych. No i Ewelina, pierwsze pytanie, czy ultra biega się głową czy nogami? Myślę, że pierwsze 50 km to nogi, a później głowa. Okej, to co zrobić, żeby nogi niosły, jak głowa nie chce? Przeczekać. Już to gdzieś słyszałem, ale do tego dojdziemy w tym odcinku. Przyspieszyć i przeczekać. Okej, dobrze, no to jeżeli biega się głową, to co tobie wchodzi tak naprawdę po głowie, jak biegasz ultra? Co mi chodzi po głowie? Tak naprawdę... To może po kolei przed startem? Tak robimy. No to tak. Tak się bawimy. Przed startem, po co mi to? Przed startem już? Przed startem. No to u mnie inaczej, ale dobra. Jak najbardziej. Przed startem, po co mi to? To jest ostatni raz. To jest w ogóle bez sensu to moje bieganie. To jest przed startem. Tuż przed startem. Jak już stanę na starcie, to włącza mi się tryb mały czołg. I ten tryb mały czołg jest tak mocno włączony, że ja nawet nie pamiętam nazw szczytów, przez które biegnę. No to wiesz, nie ma czasu na czytanie nazw szczytów, no to jeszcze wiesz, na twoim poziomie, także... Później tak kilkadziesiąt kilometrów do mety, no to mały czołg już tak trochę mu ciężej. I tak sobie myślę, że autentycznie mam taką myśl, że szydełkowanie jest też dobrym hobby. Jak słowo daję, myślę wtedy, że szydełkowanie. Może dlatego, że mama mnie próbowała nauczyć i to nie wyszło, więc ja nie umiem szydełkować. Ale myślę sobie tak 20 kilometrów przed metą na 100, że to jest dobre hobby. Naprawdę. I mówię, ale myślę sobie, że nigdy więcej. To jest już na pewno ostatni. I później jak już przebiegnę metę... To się zmienia w momencie minięcia mety i uzyskania tytułu nieśmiertelnego biegacza. I wtedy myślę sobie, że ja to jednak mogę wszystko. Kiedy następny? Tak. Myślę, że to jest akurat typowe dla wszystkich biegaczy i nie mówimy to tylko nawet o ultrasach, tylko mówimy też o, nie wiem, maratończykach, półmaratończykach, którzy strzelą życiówkę, gdzie w połowie trasy, co ja tu robię, po co mi to było, trzeba było siedzieć w domu, nie wiem, i jeszcze sobie, za to zapłaciłem. Jeszcze ciężkie pieniądze płacę. I to wszystko się zmienia po minięciu linii mety, kiedy się zastanawiasz, pierwsza myśl, no jestem fajny. A druga myśl, gdzie by tu znowu pobiec za tydzień na przykład, nie? Zgadza się. Tak, tu się wszystko zmienia meta i to się wszystko jak najbardziej zgadza.
Ale to też jest fajne, to jest właśnie też ta magia troszeczkę tego biegania długodystansowego, tej walki ze sobą, gdzie właśnie w jednym momencie umierasz, za chwilę jesteś nieśmiertelny. Czyli popatrz, my się męczymy 100-150 kilometrów po to, żeby przez kilkanaście sekund poczuć się nieśmiertelnym na mecie. Dokładnie Tak, właśnie to jest. Ma to sens. Dokładnie właśnie to jest po to. Dlatego dojdziemy też do pytania, czy ultrasi są normalni, ale to za chwilkę. Chociaż w sumie może od razu, bo tak naprawdę co musi siedzieć w głowie człowieka, żeby pobiegł w biegi ultra, bo czy taki człowiek już, nie wiem, który chce sobie biegać ultra, on już wie, że ma mocną głowę, czy nie? On się dopiero dowie, jak się zderzy nie z maratońską ścianą, bo maratońską ścianę to już pewnie miał 3 lata temu na pierwszym maratonie, ale w górach, jak się zderzy na 130 kilometrze z, nie wiem, z piorunami, burzą i nie chce mi się. No to z nie chce mi się, trzeba się zaprzyjaźnić. Jak już mi się chciało do 130, no to jeszcze te 6 zrobię, albo 30. Mi się zawsze wydawało, że ja jestem perfekcyjnie normalna i nawet taka trochę nudna, wiesz? I cały czas mi się tak wydaje. A tylko czasem jak opowiadam, że no takie 100 kilometrów i to po górach, i to po nocy i widzę te przerażone oczy, to myślę, że może jednak nie. Tak, no bo wiesz, jak my się obracamy jakby w swoim własnym sosie, w swoim towarzystwie, to tak naprawdę, wiesz, jak komuś powie, że przebiegniesz 100, to no, fajnie, nie? Biegłem 3 lata temu, fajnie jest. Tak, fajnie, no. Przyjemnie było. No oczywiście, bo też nie pamiętamy tego momentu, gdzie się ten, jak to, nie było mały czołg, czy jak? Niezniszczalny czołg? Znaczy, nie pamiętamy tego nie chce mi się. Nie chce mi się. Nie, bo ty tak użyłaś właśnie jakiegoś określenia czołgu i to właśnie... Znaczy no, jak mały czołg, no ale to... Okej, mały czołg, dobra. Okay. Dobra, ale właśnie jakby kontynuując ten temat, czy my ultrasi tak naprawdę jesteśmy normalni, czy nie, bo ja też oczywiście jakby nie śmiejąc się tu z nikogo i nie robiąc sobie, wiesz, jakieś szydery z ludzi startujących na biegach długich albo z ludzi, którzy mają może, nie wiem, też jakieś problemy życiowe albo mieli problemy życiowe. Prawda jest taka, że no jednak na biegach ultra można spotkać bardzo dużo ludzi po przejściach, różnych oczywiście, nie wiem, ludzi, którzy mierzyli się z jakimiś nałogami, ludzi po jakichś tam tragediach życiowych, ludzi wracających na przykład do sportu po jakichś wypadkach, którzy tak się po prostu zawezmą w sobie, że po prostu robią takie długie, dziwne dystanse, tak? Czy zgadzasz się z tym? Trochę się zgadzam. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że suma uzależnień się musi zgadzać. Naczynia połączone. W związku z tym, jeżeli ktoś pił bardzo dużo, uznał jednak w pewnym momencie, że jest alkoholikiem, przestał pić, to on musi coś zrobić z tą energią. I ultra ją pięknie przerobi. Ja w ogóle uważam, że ultra jest wspaniałe dla mam małych dzieci. Naprawdę, uwierzcie... Chcesz powiedzieć, że posiadanie małego dziecka to jest trauma jakaś? Chyba nie. Nie. W ogóle tego nie chcę powiedzieć. Piękne. Jest w ogóle doskonałe i wspaniałe. Natomiast jak człowiek jest taki niewyspany i tak nie wie w sumie jak się nazywa, to naprawdę przebiec 3 godziny w górach, wraca i po prostu wszystko się poukłada, poubija, coś tam się ulotni. I zgadza się, są ludzie po ogromnych tragediach życiowych, są ludzie, którzy zaczęli biegać po jakichś ciężkich rozwodach. No po prostu myślę, że trzeba te problemy ubić, wypocić, wywietrzyć. Ich nie ma. To jest, nabrać dystansu. Nabrać dystansu. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie to podsumowałaś. Ale też można zauważyć średnią wieku, że ta średnia wieku też jest jakby troszeczkę wyższa w biegach ultra niż w biegach takich standardowych ulicznych, tak mi się wydaje. Że tutaj też możemy spotkać więcej właśnie ludzi takich troszeczkę starszych. Może to wynika z tego, że wraz z wiekiem ta wytrzymałość się zwiększa, cierpliwość się zwiększa i już może faktycznie nie próbujemy pobijać życiówek, wiesz, jeżeli chodzi o szybkość, o coś takiego, tylko bardziej po prostu zmierzyć się z dystansem, w ten sposób jakby te swoje ograniczenia pokonywać. Tutaj rzeczywiście masz rację, że w pewnym momencie po prostu ten półmaraton
przestaje być fajny. No bo półmaraton to się robi na, nie wiem, piątkowym wybieganiu przed pracą, bez wody. Tak, a z wiekiem już tych półmaratonów masz, nie wiem, ze 130 zaliczonych, więc dokładnie. Co dalej, nie? Co dalej? No maraton, no dobra, no ale mnie osobiście nudzi. No więc trzeba coś więcej od życia. Też troszeczkę potem mamy lepiej poustawiane w pracy, jak jesteśmy starsi. Też lepiej poustawiane wszystkie inne priorytety. Dzieci rosną. Mamy więcej wolnego czasu, także możemy więcej spędzić po prostu na bieganiu. A jak ćwiczyć psychikę, głowę do takich biegów długodystansowych? Masz na to jakieś patenty? Ludzie na wysokim poziomie mają na pewno psychologów sportowych. Natomiast przed pierwszym ultra chyba nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. A po pierwszym ultra, kiedy już się poczuję, że ja mogę wszystko, to jest tak piękne i uzależniające uczucie, że wydaje mi się, że ono nie potrzebuje, po prostu trzeba sobie przypomnieć, jak fajnie będzie na mecie. Tak, zapominając o tych 24 godzinach pomiędzy startem a metą. Tak, nie, albo oczywiście. że jeszcze nam zostało 20 kilometrów, kryzys przeczekać. Naprawdę, ja nie ćwiczę jakoś głowy. Wydaje mi się, że to ultra ćwiczy moją głowę do codziennych, życiowych, normalnych problemów, które naprawdę nie są takie wielkie. No bo jak sobie tak człowiek pomyśli, Iron Run, 100 km, 150, rzeźnik, a tutaj jakaś tam pierdoła, to ona naprawdę jest taką pierdołą, że to już po prostu wychodzi. Tak, dokładnie. Nie? Człowiek całkowicie inaczej patrzy, właśnie jak sobie taki łomot sprawi konkretny przy bieganiu, to inaczej patrzy na wszystkie jakieś problemy, na swoje życie, no, praktycznie na wszystko inaczej patrzy. Jak nie? to mogę, tak to też mogę. Tak, dokładnie. Albo co to jest za problem w ogóle? Jejku, no, oczywiście nikomu nie życzą, nie wiem, wyrzucą mnie z pracy, no trudno, no to znajdę nową, nie? Wiesz, to nie jest jakaś jakby koniec świata, na przykład nawet jak są jakieś większe problemy. I tutaj faktycznie może nawet to pomóc, a nie trzeba wchodzić w to z mocną głową, tylko wręcz właściwie wychodzi z mocniejszą. Tak. To jest, myślę, clue tej dyskusji, że to nie ćwiczymy głowę na ultra, tylko ultra nam ćwiczy głowę. Powiedz, Ewelinka, czy myślisz, czy kobiety są mocniejsze mentalnie od facetów, jeśli chodzi właśnie o zmierzenie się z takim właśnie dystansem, z takim wyzwaniem? Czy można tak określić? Oczywiście każda jednostka jest inna. Wiadomo, każda jednostka jest inna. Zauważyłam to, naprawdę to zauważyłam, że no wiadomo, pierwsze 40 kilometrów, no to niosą was mięśnie, siła i tak dalej, ale tak jednak... Poza tym wtedy jeszcze dziewczyny patrzą właśnie inne ultraski, a wiadomo, że każdy facet, jak przebiega koło dziewczyny, jakieś biegaczki, to wiesz, no jednak ta postawa do góry, wszystko jest okej, tak? Troszeczkę się to zmienia tak w okolicach 70-80 kilometra, no, kiedy rzeczywiście tak czasem zaczynają marudzić, jakoś tak zdarzało mi się nieraz, dobra, niech szań ból przemija, chwała jest wieczna i tak dalej. I zawsze mówię, no boli cię, kolano cię boli, biodro cię boli, no 3 dzieci urodziłam, no co mnie jeszcze więcej może boleć, no ej. No nie, dlatego właśnie stąd to pytanie, bo jakby, wiesz, tutaj nie umniejszając nam, biegającym facetom, no wy kobiety... Może nie chciałbym powiedzieć, że macie w życiu gorzej, ale no naprawdę mierzycie też się z troszeczkę innymi wyzwaniami w życiu. Może faktycznie też macie czasami gorzej, no bo jednak mimo tej równości życiowej, jaka już w tej chwili, że tak powiem, panuje, to dalej gdzieś tam musicie jakby więcej się starać, więcej zawalczyć, żeby uzyskać, powiedzmy, to, co facetowi może przyjść mniejszym kosztem, tak? Jeszcze dodatkowo przychodzi ta, nie wiem, no jesteś odpowiedzialna za wychowanie dzieci, tak? Bo jesteś kobietą, więc... Oj, tak, dzieci mają tatę. No tak, mają tatę oczywiście, ale taką, wiesz, no cała jakby ta kultura jest w tej chwili jeszcze taka, że no gdzieś tam ten obowiązek taki główny spoczywa na kobietach. No i dlatego właśnie to twierdzenie, że te kobiety faktycznie są mentalnie bardzo mocnymi zawodnikami, bardzo mocne są, jeśli chodzi o właśnie pokonywanie takich później I powiem wyzwań. ci, że teraz biegłam w parze mieszanej rzeźnika i to było niesamowite, ponieważ i to rzeczywiście tak widać było, pierwszą część biegu Jarek ciągnął, uderza szybciej, w ogóle nie trzeba oszczędzać sił, a tą drugą część... jak chwała pozostaje, tak, jedziemy, Ewelina. A tą drugą część to już trochę ja ciągnęłam, więc to chyba... No widzisz. Także tutaj mamy potwierdzenie tej zasady.
Samotność długodystansowca, jak ją oswoić? No jednak na tych długich dystansach bardzo często się zdarza, że po prostu biegniemy, nie wiem, 4 godziny ciemnym lasem, jesteśmy sami. Czy to trzeba polubić, czy na przykład, nie wiem, jak ty na przykład biegniesz, to szukasz sobie jakiegoś partnera, partnerkę, żeby porozmawiać. Wiem, że tam w czołówce akurat ciężej o towarzystwo. Ja biegam z tyłu, więc tego towarzystwa mam pod dostatkiem. Nie polubić, ale wręcz pokochać trzeba samotność. Ja w ogóle samotność uwielbiam. Uwielbiam samotne treningi. Uwielbiam być sama, uwielbiam nie musieć do nikogo nic gadać, uwielbiam nie musieć nikogo słuchać. To jest fajne. Ja może wam przybliżę, skąd się wzięło pewnie to umiłowanie samotności Eweliny. Ewelina, wracając do domu, spotyka tam 3 swoje ukochane córki, nastolatki, męża. Masz jeszcze jakieś zwierzęta? Nie. Okej, no. No to pewnie masz z kim porozmawiać, dlatego ta chwila wyciszenia robi swoje. Tak, samotność długodystansowca, piękna sprawa, tylko pokochać. Tak, też to potwierdzam. To jest taki fajny czas dla siebie na przemyślenia, na rozwiązywanie spraw wagi państwowej i naprawianie świata. Tak. Zwłaszcza swojego świata. Tak. Kryzysy. No i nie wiem, biegnę, mam dość, co ja tu robię, wszystko mnie boli, bez sensu to jest. To jest właśnie ten okres, powiedzmy, jak się ten mały czołg wyłącza. Jak sobie z tym radzić na takim biegu? Jak tą głowę przygotować? Nogi już nie współpracują, to już nogi Powtarzam się, no niestety trzeba przeczekać. Czyli zacząć myśleć o czymś innym, zacząć na pewno nie stawać. To jest tak jak w życiu. Wiadomo, czasem jakieś wielkie skręcenie, czy coś się człowiekowi stanie, to rzeczywiście stanąć, ale nie. Iść i przeczekać i potem coraz szybciej. Chociażby małymi kroczkami, tak, nie? Wiesz, tak. Nawet nie widząc jakby tego, wiesz... posuwającego się dystansu za tobą, to jednak lepiej sobie, wiesz, powolutku iść i odpoczywać w chodzie, niż siąść i się, wiesz, załamywać gdzieś tam, załamywać ręce. Ja ci powiem, ja ci zdradzę mój sposób taki mentalny na właśnie jakieś takie większe kryzysy. Jak czasami faktycznie, nie wiem, gdzieś biegnę, już pada, mam dość, albo mnie tak już coś wszystko boli, że tak troszeczkę mi się odechciewa tego wszystkiego, to staram sobie przypomnieć, o czym ja marzę, kiedy siedzę w pracy, na przykład, nie wiem, w pracy przed laptopem, bo ja wtedy siedzę i marzę o tym, żeby być na szlaku w środku nocy, spocony, zmęczony i mówię, kurde, jesteś tu w tej chwili, więc nie marudź, tylko się tym ciesz. I słuchaj, no mi to na przykład pomaga, nie? Ja jakby cofnięcie się jakby troszeczkę wstecz, gdzie po prostu, wiesz, ja marzę o tym, gdzie w tej chwili jestem, więc jak tu jestem, więc nie powinienem narzekać. No trzeba, żeby odwrócić głowę na ultra, no to rzeczywiście trzeba wejść w fizykę kwantową, w jakąś wyższą poezję, coś w ten deseń. Tak, no ale to faktycznie jest czasami tyle czasu i takie różne stany się przeżywa, że wymyśla się naprawdę, nie wiem, nowe prawa fizyki, plus nowe halucynacje, halucynacje czasami dochodzą. Tak, no to jest takie typowe tam sprawy na dłuższym bieganiu. Ale oprócz tego jesteśmy normalni. Tak, oprócz tego jesteśmy normalni. A jak sobie radzisz z lękami? Jak sobie poradzić z lękami? Chociażby na przykład z tymi halucynacjami. No na przykład właśnie, nie wiem, boję się troszeczkę, kurczę, no noc, będzie ciemno, nie biegałem po nocy. Halucynacje są fajne. Jeszcze bez żadnych... I to są legalne halucynacje. Legalne. A dzikie zwierzęta na przykład, nie wiem, no tyle się słyszy teraz ostatnio w Bieszczadach, gdzieś tam jakieś wilki są widziane, wiesz, misie. Nie wiem, zgubię się, nie wiem, złamię sobie nogę, nikogo nie będzie. Ty widzisz, jak ja na ciebie patrzę. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Ale ja wiem, bo ja też biegam, ale ja po prostu próbuję z ciebie to wyciągnąć. Słuchaj, ale nigdy się nie bałaś, nigdy nie miałaś na przykład tego problemu, a ty na przykład jako kobieta, bo wiesz, może... Czego ja się mam bać jako kobieta w ciemnym lesie? Ej, no powiedz. Misia. Misia się nie boisz. Biegasz szybciej od misia. Z tego, co ja wiem, to miś się boi człowieka. Tak samo dzikie zwierzę, o ile nie jest chore, ucieknie przed człowiekiem. Mój ojciec mi mówił coś takiego, że jedyną osobą, która może ci zrobić krzywdę w lesie, jest drugi człowiek. A drugi ultras ci krzywdy nie zrobi na pewno. A wręcz pomoże. Jak sobie przysłowiowo złamiesz nogę lub właśnie się zagubisz. W związku z tym w lesie mi się naprawdę nic nie stanie. No nie ma takiej technicznej możliwości. Tak, ale ma to samo dokładnie, jak gdzieś jestem na szlaku, nie tylko biegowo, ale nawet też właśnie gdzieś tam, już parę dni gdzieś tam na przykład sobie, wiesz, wędrujemy szlakiem i tak dalej, to na przykład śpiąc na dziko, rozbijając się namiotem, ja wolę się właśnie w głębokim lesie rozbić, niż na przykład gdzieś blisko zabudowań, bo blisko zabudowań będą jakieś dzikie psy, no to może to są faktycznie zwierzęta, ale nie przywiązane przez człowieka, tak? Albo właśnie jakieś grupki, wiesz, młodzieży, albo jakichś ludzi, wiesz, lokalesów tak zwanych, wiesz, no tak. I tego się bardziej boję. Lesie, właśnie w ciemnym lesie jeszcze nic się nigdy nikomu nie stało. No i tu mamy wyjaśnioną sprawę, elegancko.
Co by cię tutaj dalej przemaglować? Tu już żeśmy poruszyli temat, że przynajmniej z mojego punktu widzenia fajnie jest też się skupić właśnie na danym momencie, że jest tylko tu i teraz, to jest tylko ten moment i właśnie wiesz, nie, ja przynajmniej tak mam, że nie mam problemu z dystansem, który jest przede mną, bo wiesz, jak biegniesz, nie wiem, 200 km, jesteś na 50, masz kryzys, no to... jak pomyślisz sobie o 150, które jeszcze masz zrobić, no to masz pozamiatane. Więc bardzo ważne moim zdaniem, przynajmniej w moim przypadku, jest skupienie się na tu i teraz. Po prostu nie myślisz o tym, myślisz co najwyżej do najbliższego punktu, że mam, nie wiem, 5 km na przykład, nie? A co będzie dalej? Tak zwana metoda małych kroczków. No i druga metoda, którą ja z kolei praktykuję, fizyka kwantowa. Poezja Szekspira. Dobra, Ewelina, co wymyśliłaś już z tej fizyki kwantowej? Może jakiegoś Nobla wreszcie Polska dostanie z fizyki? Analizuję sobie ostatni wykład Dragana na przykład, albo jakby sprawdzam możliwość zaprzeczenia równania Bayla. No jakby odwracam swój umysł. Słyszycie ją? Ja słucham i nie wierzę, ale dobrze, no kurczę, Ewelina, musimy kiedyś powiedzieć jakieś ultra, a może na głos też to przemyślenia? Bo, wiesz, ale ja nie lubię gadać, już mówiłam, czyli sama ja na pewno nie nadążę za tobą, więc musiałabyś, nie wiem, ze złamaną nogą biec, ale... No ale się nie nabijam, po prostu wtedy odwracasz umysł i wtedy nie myślisz o tym, że cię boli lewa kostka, no bo ona się w twoje równanie nie wpisuje. Ja oczywiście, ja tutaj wiesz, śmieję się, ale odwracanie jakby swojej uwagi, czyli myślenie o wszystkich różnych innych rzeczach, tylko nie o tym bólu, nie o dystansie i nie o właśnie, nie wiem, co ci doskwiera w tym momencie, to jest jak najbardziej dobry pomysł na przetrwanie kryzysu. Tak samo jakby, nie wiem, chociażby właśnie jakby kontynuując to, co powiedziałem o jakby tej danej chwili, uświadomienie sobie, że tak naprawdę w tym bieganiu we wszystkim, albo jak na przykład jakiś szlak długodystansowy nawet turystycznie idziesz, jakby cel nie jest jakby sam w sobie celem, tylko tym celem jakby jest droga, którą pokonujesz cały czas, bo bardzo często na przykład właśnie, nie wiem, ludzie, którzy podejmują się jakichś wyzwań, czy chociażby nawet na ultra, biegasz na tą metę, jesteś przez te paręnaście sekund albo 3 minuty, wiesz, niepokonany, w niebo wzięty, masz wystrzał endorfin, ale tak na dobrą sprawę, za chwilę, wiesz, za godzinę mówisz, kurczę, no to się skończyło, wiesz, to takie, to szkoda trochę, nie? Ja pamiętam, że też tam biegłem z moimi dzikami gdzieś, już nie pamiętam, który to był bieg, też ktoś tam miał jakiś, wiesz, kryzys już pod sam koniec i mu tłumaczę, kurczę, wiesz, ciesz się, zobacz, jeszcze biegniemy w tej chwili, jeszcze jest fajnie, wiesz, jeszcze czujemy to błoto pod tymi stopami, za chwilę to się skończy, wiesz, i za chwilę pojedziemy do domu, już tego nie będzie, nie? Wiesz, to... No ale widzisz, każdy ma jednak inaczej. Ja się bardziej cieszę, uwielbiam przygotowania do ultra. Uwielbiam ten zastrzyk, wystrzał endorfin na koniec. Jest pakowanie na ultra też uwielbiasz? Takie, wiesz, coś tam? A ty nic nie bierzesz na ultra, zapomniałem. Ty się nie pakujesz, bo u mnie pakowanie na jakiś większy wypad ultra, czy tak na turystyczne, to jest jedna wielka improwizacja. Uwielbiam jeszcze obżarstwo po ultra, ponieważ po ultramaratonie przez 3 dni się po prostu je jeden obiad, drugi obiad, trzeci obiad i pączek jeszcze. I to jest fajne. A jakieś inne metody, nie wiem, stosujesz albo może słyszałaś, bo też, wiesz, nie mówimy tylko o nas, ale może, wiesz, gdzieś tam kątem ucha gdzieś ci się, wiesz, słyszałaś o jakichś różnych innych sposobach, nie wiem, może jakieś metody medytacji, jakieś mantry, to bardziej u ciebie wiem fizyka kwantowa, to jest ta jakby twoja mantra, ale nie wiem, coś jeszcze? Nie wiem, na przykład słyszałaś, albo ktoś ci opowiadał na przykład, wiesz. Słyszałam o ludziach, którzy się modlą na przykład podczas ultra, więc to jest rodzaj medytacji, można tak powiedzieć, dokładnie. Prawda? Słyszałam o ludziach, którzy rozmawiają ze swoimi zmarłymi krewnymi. Też można. Też słyszałam o ludziach, którzy jakby rozmawiają, robią sobie taką autopsychoterapię. Czyli zadają sobie jakieś tam pytania, odpowiadają. Nie ma tak jak porozmawiać sobie z kimś, wiesz, inteligentnym po drodze, no to wiadomo przecież. No ja raczej, tak jak mówię, staram się wyłączyć tu i teraz, staram się jak najbardziej oczyścić umysł i osiągnąć taki buddyjski spokój, że po prostu nie myśleć o niczym, albo o czymś abstrakcyjnym, bardzo abstrakcyjnym. Więc to też jest rodzaj, można powiedzieć, medytacji. Myśleć o czymś bardzo, bardzo abstrakcyjnym.
Tak, no bo tu wiesz, to jest tak samo jak właśnie, tak jak wspominałaś, nie wiem, powtarzanie jakichś słów, też te właśnie często tak miałem, czy na przykład śpiewanie sobie piosenek, już, nie wiem. Byle to nie był kamień z napisem love, prawda? Bo czasem jak takie sobie wchodzą. Jak sobie po cichu śpiewasz, to jest wszystko okej. Ja akurat miałem, wiesz, drugiej nocy na UTM-ie, już, wiesz, tak traciłem tą nitkę kontaktu z rzeczywistością, że naprawdę śpiewałem, sam biegłem, sam zbiegałem, śpiewałem, wydzierałem się już po prostu na cały las, śpiewałem po prostu coś bzdurnego, już co mi przychodziło, bo wiesz, jakby normalny człowiek taki jak ja, to zna, wiesz, dwa pierwsze wersy i dalej to już jest, wiesz, pełna improwizacja. Zobacz, skąd się też bierze ta głowa na ultra. My przecież rzadko w normalnym życiu jesteśmy sami ze sobą przez 15-20 godzin. Naprawdę, to się nie zdarza. No chyba, że ktoś jest sam i spędza weekend sam i nikt do niego nie dzwoni, nie pisze i nie włącza wiadomości. Więc to też jest sztuka. Wszyscy introwertycy teraz w ultra pójdą. Tam nikogo tak, nie ma. Tak to jest. Najpiękniejszy sport świata. Po prostu nikt do ciebie nic nie mówi. Nie odbierasz telefonów. Nie mów do mnie teraz. Nie odbierasz telefonów. Piękna sprawa. No ale też właśnie na przykład w drugą stronę niektórzy na przykład mają taką metodę, że na takim dłuższym biegu szukają sobie towarzystwa. Bardzo często można spotkać takich właśnie, że tak powiem, takie gaduły. Oczywiście też ja na przykład, dla mnie też jest przyjemnie, żeby jakąś część biegu na przykład sobie pobiec, z kimś porozmawiać, do kogoś się dołączyć, bo wtedy też ten czas szybciej mija. Nie wiem, no tak jak mówię, no, my troszeczkę inne doświadczenia mamy, bo biegnąc gdzieś tam bardziej na szpicy, no to mniej macie tych ludzi, bardziej walczycie i raczej nie macie czasu na jakieś takie dłuższe pogawędki. Jeżeli biegnie się troszeczkę wolniej, no to tych ludzi jest troszeczkę więcej i jakby rozmowa z innymi ludźmi, poznawanie ludzi, to też jest super sprawa właśnie, żeby zająć głowę i myślenie czymś fajniejszym niż, wiesz, niż ała jak boli, nie? I po co mi to było, boli. Nie? No chyba, że poruszycie ten temat na przykład mocnej głowy, no to wtedy można takie coś o poruszać. tym się absolutnie nie rozmawia. Bardzo rzadko rozmawiam na ultra z ludźmi. Czasami się zdarza tak, że milczę obok, czyli widzę, że ktoś obok biegnie i sobie tak, że tak powiem, milczymy. Więc chyba ale nie, no to tak, bo o właśnie, tutaj poruszyłaś też fajną kwestię, że trzeba się nauczyć milczeć w obecności drugiej osoby. Bo na takich biegach dystansowych, czy właśnie to znowu mówię, bo też gdzieś tam mi się to troszeczkę łączy z jakimiś szlakami, niektórzy pokonują, nie wiem, GSB na przykład, czy tam Główny Szlak Sudecki, Główny Szlak Beskidzki, nie tylko biegowo, no to masz naprawdę długie godziny, na przykład jak z kimś idziesz, nie wiem, w towarzystwie, ja akurat też pokonywałem ze znajomym, więc to były takie sinusoidy. Było na przykład, nie wiem, 3 godziny milczenia, gdzie myśmy, wiesz, szli obok siebie, ale praktycznie, wiesz, nie w rozmowę, nie? A później na przykład 2 godziny rozmowy i to tak, wiesz, śmiania, chichrania się i tak dalej. I jakby jedno z drugim się uzupełnia, ale też trzeba umieć milczeć obok drugiej osoby, no bo tak, wiesz, no idziesz z kimś, nie, tak patrzy, ty sapiesz, on sapie, nie wiadomo co się dzieje. Tego trzeba się nauczyć, ale to też jest fajne. Nie, ja to uwielbiam. Bo czujesz jakby to wsparcie obok, gdzieś tam ktoś odwróci się, czy jeszcze biegniesz, czy coś nie wiesz, nie potrzeba, ale wiesz, że nie musisz do niego gadać, nie? To nie jest jak na pierwszej randce na przykład, że musisz, wiesz, gadać, nie masz coś do powiedzenia i gadasz głupoty po prostu, nie? To akurat sobie bardzo cenię, bo nie lubię gadać. Wolę pomilczeć w towarzystwie. Co ty tu robisz w tym podcaście? Ty nie lubisz gadać, Ewelina. Ciebie słucham. No właśnie miałem pytanie towarzystwo czy samotność, także Ewelina powiedziała, że woli być sama, także ja już wychodzę, do widzenia. Dobra, ostatnie pytanie, bo nam się czas skończył. Czy ultrasi są szczęśliwi? Tak. No i tym optymistycznym akcentem, z uśmiechami na twarzy i w oczekiwaniu na kolejne ultra, gdzie Ewelina sobie pomilczy, ja sobie pośpiewam. Żegnamy Was w dzisiejszym odcinku o mocnej głowie. Mam nadzieję, że jakieś fajne niuanse sobie tutaj wyciągniecie z naszej rozmowy i dzięki temu weselej Wam się przebiegnie jakieś kolejne ultra albo jakiś fajny szlak. A jak coś Wam pomogło, to możecie tam na dole naskrobać. Dzięki, Ewelina. Dzięki. I do zaś. Pa, pa. Mam nadzieję, że troszkę poukładaliśmy Wam w główkach i teraz nie straszne będą Wam żadne deszcze niespokojne na ultraszlaku. Bo pamiętajcie, że po pierwsze, ultra biega się głową, a nie tylko nogami. Po drugie, nie musisz być normalny, aby pójść w ultra. Po trzecie, jeśli jesteś samotnikiem lub introwertykiem, to biegi długodystansowe są dla Ciebie. Musisz znaleźć swój własny sposób na przetrwanie, ciesz się chwilą lub odpłyń w fizykę kwantową. Po piąte, kryzysy należy przeczekać. Najlepiej w biegu. I po szóste, to nie meta, a sama droga do niej jest celem. Do usłyszenia zaś i niech moc w głowach będzie z Wami.